Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zabieram Was w specjalny film, bo idziemy na second shop, na lumpex, na sklepy charytatywne w Korei. Wytłumaczę Wam mniej więcej, już taki podobny film był, ale chciałabym opowiedzieć Wam troszkę więcej, tym bardziej, że dostałam pytanie o rozmiarówkę właśnie w takich sklepach, więc z chęcią Was tam zabiorę. Daleko jedziemy, kawałek, wracamy na moje stare, jakby to powiedzieć, śmieci, tak się mówi, już zapomniałam chyba, na stare śmieci, tak się mówi. Dobra, to tam właśnie jedziemy na Hadan Station, na Daeti Station, więc naprawdę dzisiaj obrócimy parę miejsc, plus na Somią także mam parę takich second shopów, gdzie pokażę Wam parę rozmiarówek, parę rzeczy ciekawych do zobaczenia. No to nie ma czasu, lecimy. I słuchajcie, zapomniałam, o której otwiera się Armdauen Kaga, a otwiera się o 10:30, więc jeszcze mam chwilę czasu, żeby Wam powiedzieć, co będzie się działo w tym filmiku. A zadaniem głównym na tym filmie jest pokazanie Wam, jak rozmiarówka, jak wyglądają rzeczy w koreańskich właśnie charity shopach, second shopach, żebyście mieli jako taki obraz, jak ogólnie rzeczy w Korei wyglądają. Do tego, co można w takich second shopach znaleźć, oraz może pokażę Wam parę stylizacji, które udało mi się ułożyć właśnie z tych rzeczy, które zakupiłam już poprzednio i tym razem. Od rzeczy z Zary i to już jest. Kolejnym sklepem, do którego zajdziemy, to idziemy właśnie do Goodwill, czyli do sklepu. To jest chyba amerykańska sieciówka, w której już wcześniej byliśmy, i tutaj także to jest sklep charytatywny, gdzie możecie właśnie różne rzeczy dostać, ale nie tylko używane, ale także nowe. Więc zobaczymy, jak tutaj stoimy z rozmiarówką. Maria Skłodowska. 이번 정류장 I już dotarliśmy na kolejne miejsce, do którego chciałam Wam zabrać. Mieliśmy się najpierw wybrać do Vintage One, czyli do second shopu, który jest obok nas, ale niestety jest w tej chwili zamknięty i z tego, co słyszałam, czasami naprawdę później otwierają, więc zobaczymy. A teraz po prostu siedzę sobie w kawiarni taty Jimina i chciałam Wam przy okazji, właśnie siedząc tutaj, powiedzieć co nieco na temat rozmiarówki, jeżeli chodzi o second shopy w Korei. Ja już mieszkałam wcześniej w Sejong i w Mokpo i tam także chodziłam do second shopów. Oczywiście za wiele nie nagrałam, tylko jeden filmik, więc zapraszam, jeżeli jeszcze nie oglądaliście. I jeżeli chodzi o rozmiarówki, z tego co zauważyłam i bardzo często widać to, że jeżeli nie jest to sieciówka, czyli takie jak koreańskie Spao, Max, to niestety rozmiarówka nie jest napisana na ubraniach. Większość wtedy jest albo jeden rozmiar, albo po prostu nie ma. Trzeba sobie przymierzyć. Niestety tak jest, ale powiem Wam szczerze, że jeżeli uważaliście, że naprawdę w koreańskich second shopach idziecie tylko i widzicie ubrania w rozmiarze S albo small S, to muszę Was zaskoczyć, ale tak właśnie nie jest. Jest bardzo dużo emek, jest bardzo dużo esek, oczywiście, ale też znajdą się
Elki, więc myślę, że warto zajść właśnie do koreańskich second shopów, tym bardziej, że te takie nie vintage, czyli te sklepy, gdzie macie wyselekcjonowane ubrania, to naprawdę tanio możecie dostać. Zaczynają się ceny od 3000, potrafią się kończyć co prawda na 20 000, ale to już naprawdę za płaszcze, za sukienki, które wyglądają jakbyśmy dopiero co je kupili w normalnym sklepie, więc polecam. Co jeszcze w rozmiarówkach? Ważne jest to, że Koreanki ubierają się raczej w bardzo luźnych sukienkach, w luźnych spodniach. Do tego spodnie najczęściej z tyłu mają gumkę, więc można je rozciągnąć i potem one dopasowują się do naszej talii właśnie poprzez tą gumkę. Drugą rzeczą właśnie dobrą w tych spodniach, najczęściej one się, jak się już rozciągną tutaj, włożymy je na dół, to one spokojnie na brzuszku się ładnie ułożą i nie mamy z tym problemu. Więc to jest bardzo duży plus. Ta sama zasada bardzo często jest w spódniczkach, w spódnicach, więc naprawdę warto nie patrzeć na rozmiar, a warto właśnie przymierzyć, albo już po prostu się zaznajomić z koreańską rozmiarówką w second shopach, aby wiedzieć, co po prostu będzie do nas pasowało. Oczywiście ja zrobiłam parę faili do tego czasu. Błędy się zdarzają, ale naprawdę w większości second shopów są przymierzalnie. Na pewno nie w tych second shopach, gdzie macie stację metra. Tam także znajdziecie, na przykład na Busan, w Somyeon są second shopy, które sprzedają naprawdę tanio rzeczy, bo po 5 000, po 10 000 i one po prostu nie mają miejsca na tym przymierzalni i nie mamy gdzie się przymierzyć. Słuchajcie, a jak jest z jakością ubrań w second shopach? Jest moim zdaniem bardzo dobra. Tak jak w Polsce zauważyłam to, że naprawdę drogie rzeczy możemy zapłacić bardzo dużo, to tak tutaj w Korei, jeżeli nie idziemy do vintage shopu, bo to są dwie różne rzeczy, second shop i vintage shop, to naprawdę możemy dostać dobre ubrania, dobre jakościowo, po pierwsze, jeżeli chodzi o wygląd i o zniszczenia, one naprawdę tanio wychodzą. Jedna rzecz, która może nie wszystkich zadowolić, to chodzi o skład samych ubrań. Jeżeli chodzi o letnie rzeczy, bardzo często możecie spotkać rzeczy z tak zwanego plastiku, czyli poliestru i tym podobnych materiałów. Jest to spowodowane bardzo tym, że Koreańczycy, oczywiście nie wszyscy, nie bierzcie tego tak ogólnie do siebie, nie pocą się. Raczej pocą się, ale to tak nie pachnie jak my na przykład. Musimy używać antyperspirantów, dezodorantów właśnie, żeby zniwelować ten zapach. To oni po prostu nie wydzielają zapachu, przez co latem mogą sobie pozwolić na plastikowe sukienki. Oczywiście jeżeli chodzi o ekologię, nie chcę na ten temat mówić, ja właśnie dlatego też staram się o tych plastikowych sukienek nie kupować. Oczywiście jest to spowodowane przez ekologię, ale także przez to, że ja się dużo mocniej pocę. Jeżeli chodzi o sam podział second shopów w Korei, takich właśnie, gdzie możemy z drugiej ręki kupić rzeczy, to tak, najdroższe tutaj w Korei to mamy vintage shopy i myślę, że to jest podobnie jak w Polsce. Tam naprawdę ceny potrafią sięgać 100 000, 200 000, w zależności jakie ubranie trafimy, bo możemy mieć naprawdę bardzo dobrą jakość i bardzo dobre marki możecie znaleźć, ale to już po prostu musimy zapłacić za to dużo, dużo więcej. Kolejną część sklepów to są właśnie takie second shopy, gdzie dużo taniej możecie znaleźć niewyselekcjonowaną część sklepów, część ubrań i to są właśnie bardziej takie polskie lumpeksy, możemy tak nie nazwać i są to najczęściej ubrania wycenione, ale dużo taniej niż vintage shopy oraz możemy także znaleźć takie, gdzie są na wagę. Właśnie ten vintage one jest na wagę. Nie zmyjcie nazwą się, to nie jest taki typowy vintage shop. Kolejną sekcją sklepów
są to sklepy charytatywne, czyli do tych, w których ja najczęściej chodzę, gdzie oprócz ubrań możecie znaleźć buty, książki oraz na przykład rzeczy do kuchni. Jak widzicie, całkiem sporo. Jeszcze jest jedna sekcja sklepów i to dopiero niedawno odkryłam i są to sklepy, gdzie także mamy troszkę wyselekcjonowane ubrania, choć nie do końca, i one nazywają się bardziej takie ekologiczne. Jest w Busan ich 2 i jeden jest na Sasang, do którego już wcześniej byłam i kupiłam swojego t-shirta, i drugi sklep jest na Somyeon i on się nazywa Gram All In, coś takiego, i właśnie tam także mamy bardziej wyselekcjonowane rzeczy i one się tak bardziej pokazują jako sklepy ekologiczne. Dobra, chyba Wam już wszystko powiedziałam na temat sklepów, nie chciałabym za bardzo przedłużać, tym bardziej, że jeszcze chcę Wam pokazać, co ostatnio zakupiłam w Second Shopach. Jeżeli taki film Wam się właśnie podobał i chcielibyście po prostu więcej dostać informacji na temat, jeżeli lubicie takie filmy i macie więcej pytań, jeżeli chodzi o Second Shopy, to zapraszam Was do sekcji komentarzy. Ja w kolejnych takich częściach filmów będę Wam odpowiadała na Wasze nurtujące pytanie, jeżeli chodzi o ubrania, jeżeli chodzi o styl koranek, jeżeli chodzi o rozmiarówkę, o naprawdę wszystko związanego z ubraniami. Z chęcią Wam w tej miniserii o Second Shopach, o ubraniach w Korei odpowiem. Dobra, ja sobie tutaj posiedzę, wypiję kawę, poczekam, aż sklep się otworzy, jeżeli się dzisiaj otworzy, i pooglądam sobie tutaj, jak się zmieniła kawiarnia taty Jimina. Jeżeli chcielibyście zobaczyć zeszłoroczny filmik, to Was serdecznie zapraszam. Już jesteśmy w domu. Chciałam Wam pokazać, co udało mi się zakupić w sklepach charytatywnych, Second Shopach tutaj w Korei, jakie to są rozmiarówki i jak to mniej więcej wszystko wygląda. Jak już wcześniej Wam wspominałam, mój rozmiar to na dole mam eleczkę, jeżeli chodzi o uda, tutaj już troszkę jest mniej, czyli taka MK, oraz tutaj SKMK, więc widzicie, jestem trochę większa na dole. Poprzez uda zawsze tak miałam. Dobra, pierwszą rzecz, którą kupiłam, to już troszeczkę minęło czasu temu, ale chciałam się nią pochwalić, to dlatego, że to jest west. Udało mi się złapać, jest Saint Laurent i jest to west 100% wełna. To bardzo ładnie wykonany west. Metka także jest bardzo dobrze wykonana, z tego co widziałam i czytałam właśnie na temat podróbek, to często metki, często samo wykończenie nie wygląda za dobrze, a ten west za to wygląda naprawdę dobrze wykonany. Do tego jestem pewna, że to jest 100% wełna, jest to rozmiar 100. Nietypowy, dlatego że w Korei rozmiarówka jest inna. Ja przedstawię w tej chwili Wam tablicę, jak mniej więcej rozmiarówka wygląda w Korei i tutaj naprawdę jest to różny rozstrzał, ponieważ i stosują S-ki, M-ki, L-ki, ale właśnie też takie 100, 150, więc daję Wam informację, jak to mniej więcej wygląda. Zacznę teraz od kolejnej rzeczy. I teraz już ostatnio miałam to ubrane, Wy jeszcze tego do końca nie widzieliście, a jest to sukienka czarna z ładnymi rozporkami. Rozporek jest z tyłu i są także dwa z przodu i ma oczywiście też zamek tutaj po boku, ładne ramionczka podwójne, które naprawdę ładnie wyglądają. Co jest bardzo fajnego w tej sukience, to chociaż ma bardzo duży dekolt, może nie bardzo, ale ma duży dekolt, to jak się schylamy, fajnie właśnie, że
ten dekolt bardzo dobrze się trzyma i słuchajcie, ja na spokojnie się mieszczę w tą sukienkę, nie mam problemu z udami, ona jest luźna, więc widzicie, takie rzeczy naprawdę można fajnie zrobić, to jest Made in Korea, więc rozmiarówki są w miarę do znalezienia. Kolejną rzeczą, którą możecie kojarzyć, to już wcześniej w niej chodziłam i to jest taka bomberka i ona nie ma właśnie tutaj u góry ściągacza takiego typowego dla bomberek, ale ma taki kładziony właśnie kołnierz, plus ma zapinane rękawy i ściągacz na dole, który jest mocniej marszczony tu w tym miejscu. Kurteczka wygląda tak, jakby w ogóle nie była noszona. Do tego jest to firma koreańska i jest to 8 Seconds i rozmiar S, gdzie myślę, że na spokojnie ona jest troszkę większa i wypada na taką emeczkę. No, to zależy naprawdę, jak na to spojrzę. Kolejna to jest sukienka i jest to sukienka taka troszeczkę nietypowa, nie jestem do niej do końca przekonana, nie wiem jeszcze, jak ją mniej więcej stylizować. Nie mogę znaleźć ostatnio takich sukienek, które by mi dobrze pasowały, które mają fajny krój, właśnie w stylu coś takiego, tak żeby zarzucić i sobie wyjść po prostu do domu, z domu. Chodzi o to, że przekonała mnie bardziej dlatego, że ma bardzo ładny kolor, taki zielonkawy, rozmiar, jak to w koreańskich second shopach, koreańskich sklepach nie widzę, ale za to tutaj ma jakby coś pod szewkę i ona dla mnie jest leciutko luźniejsza, więc myślę, że to taka większa emeczka powinna być, MKSK, coś takiego mniej więcej. Jak już właśnie Wam wspominałam, w second shopach, ale nie tylko właśnie, w koreańskich sklepach spodnie są bardzo fajne, ponieważ mamy tutaj gumki z tyłu. Te gumki pomagają właśnie nam, na przykład osobom z większymi udami, włożyć te spodnie na pupę. Normalnie pewnie bym się nigdy nie zdecydowała na te spodnie, dlatego że no nie zmieściłabym się, ale dzięki tej gumce na spokojnie mogę je założyć. Jest to duży plus koreańskich spodni. Tych materiałowych, denimowe nie do końca dobrze wyglądają właśnie z taką gumką z tyłu. Kolejne spodnie, które nie mają rozmiarówki, ale tak jak mówię, jak dla mnie SKM, ale dzięki tym rozszerzeniu na spokojnie potrafi rozmiar dojść do L-ki. Ostatnio miałam właśnie problem z tym, żeby mieć coś na co dzień, tak żeby zarzucić, żeby było mi w miarę cieplutko, dlatego też zakupiłam sobie bluzę i to jest rozmiar MK, ona jeszcze jest dużo większa, jest w kolorze takim szaro-brązowym, mogłabym powiedzieć, lekko rozszerzana z fajnymi aplikacjami z tyłu. Moim marzeniem ostatnio było to, żeby zakupić marynarkę, mam brązową i w końcu myślę, że dorwałam prawie idealną marynarkę. Czemu prawie? Ta niestety jest troszeczkę tutaj, jakby to powiedzieć, podkreśla talię, przez co nie do końca mi się podoba. Ja marzę o takiej dużej boxy marynarce i za każdym razem jak trafiam, to niestety albo jest za duża, albo po prostu jest za mała i mam z tym duży problem. Z kolejnych rzeczy takich outwearowych, marynarkowych, to mamy tutaj krótką marynarkę, patrzcie, jest bardzo króciutka. Jest to marynarka z dużymi pasami w środku na ramionach. Do tego ma ładną, vintage'ową poszewkę w kropeczki. Jest ona w takim nietypowym zielonym kolorze. Nie jest to butelkowa, a bardziej właśnie kolor khaki. Także oczywiście nie ma rozmiarówki, bo czemu by miała mieć rozmiarówkę, dlatego warto przymierzać i warto chodzić do koreańskich second handów. Jednego dnia na pewno coś znajdziemy. Jak wiecie, a może i nie, bo
Chyba Wam nie wspominałam o tym, że ja mam bardzo problem duży z wyborem, znalezieniem w Korei t-shirtów z krótkim rękawem. W Korei raczej nosi się takie długie i bardzo mocno wyglądające na basicowe. Ja bardzo lubię t-shirty z krótkim rękawem. Do tego lubię też takie luźniejsze, dzięki czemu mogę sobie ładnie to wyciągnąć, wystylizować ze spodniami, dlatego też kupiłam ostatnio t-shirt. On jest w fajnym, garbowanym wzorze z wycięciami tutaj po boku, całkiem duży rozmiar i to jest setka. A więc kolejny rozmiar, którego nie znam. Myślę, że będzie bardzo dobrze wyglądał taki t-shirt z skórzanymi spodniami, które za chwilę Wam pokażę, i butami, które także Wam za chwilę pokażę, kiedy te skórzane spodnie będą tak fajnie lekko wystawać właśnie spod tego t-shirta. Są to takie ala spodnie bokserskie, tak mi się wydaje, one właśnie są na taką grubą gumę. Do tego mamy związania z sznurkami. Jest to oczywiście ekoskóra z kieszeniami, właśnie niewykończona na dole, więc jak dla mnie te spodnie po prostu wyglądają cudnie. Tutaj będzie ładnie w pasie to przylegać. I przejdźmy teraz właśnie do kolejnej sukienki. Jest to trochę taka nietypowa sukienka, ale myślę, że patrząc na moje wybory, to chyba zaczyna to się pokazywać trochę mniej więcej mój styl. I jest to sukienka właśnie koronkowa, bardzo mocno prześwitująca. Wiem, nie jest to do końca dobry wybór na koreańskie standardy, ale na pewno będę miała pod to jakąś halkę, można by to tak powiedzieć, do tego strój kąpielowy, tak żeby mógł tutaj ładnie pasować. Także mamy przecież te bikery, które ostatnio w zeszłym roku, z tego co pamiętam, były bardzo modne i mogły zakryć właśnie pośladki, żeby ich nie było widać. Do tego jakieś sportowe staniki i będzie rewelacja jak dla mnie. I bluzka, którą ostatnio zakupiłam, to jest troszkę taka nietypowa bluzka w krateczkę. Ona jest do przeczyszczenia, ponieważ ma bardzo dużo takich wyciągających się tych kuleczek. Śmieszne rękawy, myślę, że do spódnicy albo, słuchajcie, do spodni skórzanych będzie bardzo ładnie wyglądać. Ma taki śmieszny tutaj wzór kwiatowy. Teraz przejdźmy do akcesorii i jednym z akcesorii to są paski. Kupiłam sobie 2 paski i to kupiłam w Goodwill. Jeden taki zwykły, klasyczny, cienki, brązowy. Drugi jest nietypowy i dlatego też zdecydowałam się go kupić, ponieważ jest to zwykły taki pas bez sprzączek, ale ma takie dziury po 2 stronach i po prostu ten kawałek jest cieńszy, wkładamy pomiędzy i tutaj, słuchajcie, wyciągamy. Ładnie wygląda, jest bardzo estetyczny. Kolejnych takich małych akcesorii to jest jedna rzecz, którą pokochałam. Pewnie widzieliście już shortsa, gdzie miałam te okulary założone. Tak one podobają, tak stylowo wyglądają, że musiałam je kupić. Tam oczywiście była ta maszyna do czyszczenia okularów, to przy okazji je wyczyściłam, więc kolejne małe akcesorium to mam ubrane dzisiaj na sobie. Nie jestem do tego do końca przekonana. Wiecie, kiedy ostatni raz miałam założone właśnie kolczyki w moich uszach? Chyba z jakieś 4 lata temu, 3 lata temu. Na pewno w Korei nie miałam ubranych żadnych kolczyków. Kolejna, ale nie ostatnia rzecz z akcesoriów. Mamy torebkę. To jest skórzana torebka, duża, trzeba przyznać. Do tego ma fajne tutaj przyczepianie, że można ją po prostu tak zamknąć w taki sposób. Do tego ma bardzo sporo kieszeni. Firma, ale jest 100% skórą, nawet zapachniało skórą, więc naprawdę jestem z niej zadowolona, tym bardziej, że dawno już brakowało mi takiej torebki, gdzie bym mogła wrzucić moje książki do szkoły.
I ostatni zakup już w tym haulu zakupowym to są buty. Wiem, nie wszyscy lubią buty, jeżeli chodzi o second shop, nie każdy jest do tego przekonany i dla mnie, powiem Wam szczerze, ja nie mam w tym żadnego problemu, kupuję po prostu, jeżeli nie są zniszczone, dobrze wyglądają, nie są noszone, a w Korei, zdziwicie się, bardzo często takie sztuki można znaleźć, jak w ubraniach, tak w butach, tak w akcesoriach, naprawdę dużo można znaleźć rzeczy, które nigdy nie były noszone, po prostu ktoś zakupił, ubrał, nie pasowało, to po prostu oddał. I tu są buty z H&M-u, są to buty, jak widzicie, takie letnie sandały, bardzo ciężkie, więc na pewno nie będą to na jakieś długie wycieczki, a bardziej właśnie, żeby zrobić ładne stylizacje i właśnie na przykład do tych shortów skórzanych, do sukienki jednej i drugiej z dzisiejszego haulu. Są zapinane na ten rzep. Do tego ten rzep prawie nieużywany. Co prawda są brudne i trzeba je wyczyścić, ale moim zdaniem nigdy nie były noszone. Kupione i po prostu never wear. Podeszwa, możecie zobaczyć, nowiutka, nieużywka, więc czemu by nie za 6000? Więc wiecie, to każdy inaczej na to patrzy. Ja patrzę na to, że dla mnie to jest ok. Dobra, dajcie znać w komentarzach, czy dla Was buty z second shopu to ok, albo nie ok. I co? To jest koniec tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Mam nadzieję, że dużo Wam dałam znać i dużo Wam powiedziałam. Więc co? Do usłyszenia. Zapraszam do polajkowania.